I teraz najważniejsze. Robert nie pisze tego jako sensacji, on pisze to jak kierowca, który chce zrozumieć, co się dzieje. Bo jeśli ktoś kupuje olej, a zabezpieczenia nie ma, to z automatu załącza się niepewność. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj mam dla Was odcinek, który powstał z bardzo konkretnej sytuacji i z bardzo konkretnej obawy, którą wielu kierowców ma w głowie przy zakupie oleju. Wpada do mnie paczka do laboratorium i od razu mówię, to nie jest kolejna próbka do rutynowego badania. To jest pytanie, które brzmi bardzo prosto, ale ma duży ciężar, czy ten olej jest oryginalny, czy nie. Wysłał ją Robert i Robert opisał swoją historię wprost. Kupił olej Valvoline, a po odkręceniu korka okazało się, że nie ma plomby zabezpieczającej. I to nie był pierwszy raz, kiedy się z tym spotkał. W jego przypadku to był na tyle mocny sygnał ostrzegawczy, że wstrzymał się z wymianą. Uznał, nie ryzykuję, nie wlewam do silnika. Zamówił olej inną drogą, prosto od producenta i tam zabezpieczenie pod korkiem było i dopiero wtedy poczuł, że to jest tak, jak powinno być. I teraz najważniejsze, Robert nie pisze tego jako sensacji, on pisze to jak kierowca, który chce zrozumieć, co się dzieje, bo jeśli ktoś kupuje olej, a zabezpieczenia nie ma, to z automatu załącza się niepewność. I Robert mówi jeszcze jedną ważną rzecz, że taka informacja byłaby cenna nie tylko dla niego, ale też dla innych kupujących, czyli sprawdźmy to solidnie. I zanim przejdziemy do badań, proponuję w tym miejscu zrobić krok wstecz, bo przypadek Roberta jest mocny, ale to nie jest tylko jego historia. Myślę, że większość z Was widzi, że ten temat żyje, bo równolegle przeprowadzałem na kanale serię ankiet i te ankiety pokazują, że problem oryginalności oleju, niezależnie od tego, czy realnie mamy do czynienia z podróbkami często czy rzadko, jest dla kierowców realnym źródłem stresu. Dlatego dzisiaj zrobimy to w takiej kolejności. Najpierw zobaczymy, co mówią ankiety i jakie są wnioski, a dopiero potem wrócimy do próbek Roberta i sprawdzimy, czy ta intuicyjnie podejrzana sytuacja brak plomby rzeczywiście oznacza nieoryginalny olej. Zaczynamy od pierwszej ankiety z tej serii. Pierwsze pytanie brzmiało, na ile obawiasz się, że kupiony olej silnikowy może być nieoryginalny? W ankiecie oddano ponad 800 głosów, to nie jest garstka znajomych, to jest konkretna grupa, która daje nam pewien obraz nastrojów. Wyniki są takie: 20% odpowiedziało bardzo się obawiam, 26% odpowiedziało raczej się obawiam, 40% odpowiedziało raczej się nie obawiam, 15% odpowiedziało w ogóle się nie obawiam. I co z tego wynika? Wynika jedna rzecz, bardzo czytelna. Prawie połowa badanych, bo to jest 20% plus 26%, czyli 46%, ma realne obawy, że może kupić olej nieoryginalny. A to jest ogromnie dużo, jeśli spojrzymy na to z perspektywy zaufania do rynku i z perspektywy decyzji zakupowych. Drugi wniosek jest równie ciekawy. Największa grupa, 40%, mówi raczej się nie obawiam. Czyli mamy społeczeństwo podzielone, spora część jest spokojna, ale prawie połowa żyje z poczuciem ryzyka. I to jest idealny punkt wyjścia do pytania, skąd się to bierze. Bo obawa może wynikać z doświadczeń, ale może też wynikać z internetowych historii. Dlatego druga ankieta zadaje pytanie wprost. Skąd bierze się Twoja obawa o oryginalność oleju? W ankiecie oddano blisko 600 głosów. Wyniki są następujące. 44% doniesienia z internetu, forów, 30% niska cena, podejrzana oferta, 12% własne lub cudze doświadczenia, 9% nie mam takich obaw. I to jest bardzo mocny zestaw danych. Po pierwsze, największe źródło obaw to internet, czyli opowieści, historie, komentarze. Ktoś napisał, ktoś słyszał, komuś się trafiło. To samo w sobie nie jest złe, bo internet potrafi ostrzegać, ale ma jedną wadę. Często te historie są nieweryfikowane i one potrafią żyć latami, robiąc wrażenie, że problem jest masowy, nawet jeśli jest rzadki. Po drugie, ogromną rolę odgrywa cena i podejrzana oferta, czyli typowa sytuacja. Widzę produkt dużo tańszy od średniej i automatycznie zapala mi się lampka. I to jest racjonalne, to jest mechanizm obronny, tyle że znów niska cena nie musi oznaczać podróbki. Czasem to promocja, czasem końcówka partii, czasem duży dystrybutor, ale psychologicznie taka cena budzi nieufność. Po trzecie, tylko 12% wskazuje na własne lub cudze doświadczenia jako źródło obawy. I tutaj warto się zatrzymać, bo to również może znaczyć, że w tej grupie badanych relatywnie niewiele osób opiera swoje obawy na czymś, co zostało sprawdzone i potwierdzone. Dużo częściej obawa rodzi się z sygnałów pośrednich, internet i cena. I to idealnie łączy się z historią Roberta, bo Robert nie mówi mam potwierdzoną podróbkę, on mówi brakuje zabezpieczenia i to jest dla mnie sygnał, że coś może być nie tak.
Dokładnie tak działa ta ankieta. Ludzie budują podejrzenia na podstawie sygnału, a nie na podstawie wyniku badania. Trzecia ankieta idzie krok dalej i pyta, gdzie najbardziej obawiasz się zakupu nieoryginalnego oleju. W ankiecie oddano ponownie blisko 600 głosów. Wyniki są następujące: 75% Allegro Marketplace, 13% sklepy internetowe, 1% stacje paliw, 11% nie mam takich obaw. I to jest bardzo jednoznaczne. 3/4 badanych najbardziej obawia się marketplace'ów, czyli miejsc, gdzie jest wielu sprzedawców, różne oferty, różne ceny, czasem trudniej ocenić źródło produktu na pierwszy rzut oka. Jednocześnie ja od razu dodam jedną rzecz, bo to się często pojawia w komentarzach. Marketplace sam w sobie nie jest fabryką podróbek. Tam bardzo często sprzedają też hurtownicy i dystrybutorzy, którzy mają sprzedaż lokalną i normalne faktury. Problemem jest raczej to, że kupujący ma poczucie, że to jest tłum sprzedawców i trudniej mu zaufać. I druga ważna rzecz, tylko 1% wskazuje stacje paliw jako miejsce ryzyka, czyli społecznie stacje paliw są postrzegane jako bezpieczne, kontrolowane, a marketplace jako dzikie. To pokazuje, że obawa nie dotyczy tylko samego produktu, ale przede wszystkim kanału sprzedaży. Czwarta ankieta pyta o to, co w tej obawie jest najważniejsze. Czego najbardziej obawiasz się przy nieoryginalnym oleju? W ankiecie oddano 850 głosów. Wyniki: 64% uszkodzenia silnika, 8% szybszego zużycia oleju, 22% braku deklarowanych parametrów, 7% nie mam żadnych obaw. I tu mamy bardzo ważny obraz. Ludzie nie boją się, że olej będzie trochę gorszy. Ludzie boją się twardej konsekwencji, czyli uszkodzenia silnika. To jest główna obawa. I to wyjaśnia, dlaczego temat jest tak emocjonalny, bo jeśli ktoś ma w głowie podróbka równa się remont silnika, to każdy brak plomby, każda różnica na opakowaniu, każda podejrzana cena działa jak wyzwalacz stresu. Druga istotna grupa, 22%, boi się braku deklarowanych parametrów, czyli boi się, że olej nie spełnia norm, nie ma lepkości, nie ma odporności, nie ma jakości dodatków. To znowu jest racjonalne, nawet jeśli silnik się nie rozsypie od razu, to brak parametrów oznacza ryzyko przyspieszonego zużycia. A szybsze zużycie oleju jako obawa ma tylko 8%, czyli ludzie bardziej boją się konsekwencji mechanicznych niż samego krótszego interwału. Piąta ankieta przechodzi na praktykę. Jak sprawdzasz, czy olej jest oryginalny? W ankiecie oddano blisko 600 głosów. Wyniki: 63% kupuje tylko z pewnego źródła, 17% sprawdzam opakowanie zabezpieczenia, 3% porównuje z innymi opiniami, 17% nie sprawdzam. I to jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, jak ludzie realnie minimalizują ryzyko. Najczęściej nie robią detektywistycznych analiz, najczęściej robią jedną rzecz: kupują z zaufanego miejsca, czyli podstawową metodą weryfikacji jest wybór kanału sprzedażowego. Druga metoda to sprawdzanie opakowania i zabezpieczeń i tutaj od razu wracam myślami do Roberta. On dokładnie zrobił to, co deklaruje 17% ankietowanych, sprawdził zabezpieczenie i uznał, że brak plomby to już wystarczający sygnał ostrzegawczy. Jest też grupa 17%, która nie sprawdza w ogóle i to też jest ważne, bo pokazuje, że część kierowców albo ufa rynkowi, albo nie ma narzędzi, żeby cokolwiek sprawdzić i to nie jest ocena, to jest fakt o zachowaniach. W tej ankiecie warto też jasno powiedzieć jedno zdanie. Bardzo doceniam tę większość, która świadomie ogranicza ryzyko przez wybór źródła, bo to jest najprostsza i najskuteczniejsza forma profilaktyki, niezależnie od tego, czy podróbki są częste czy rzadkie. Szósta i ostatnia ankieta pyta, co najbardziej zwiększyłoby Twoje zaufanie do oryginalności oleju. W ankiecie oddano ponad 600 głosów. Wyniki: 58% możliwość weryfikacji, QR kod, 10% lepsze zabezpieczenia opakowań, 27% oficjalne listy sprzedawców, 5% nic i tak nie ufam. Tu wnioski są bardzo mocne. Największa grupa mówi wprost: chcemy weryfikacji, chcemy narzędzia sprawdzam i wiem, kod zrabkowy, QR kod, strona producenta, system, który daje informacje. Tak, to jest nasz produkt, to jest najbardziej oczekiwana rzecz. Druga sprawa to oficjalne listy sprzedawców, czyli ludzie chcą, żeby producent jasno powiedział: to jest mój dystrybutor, tu jest bezpiecznie. Bo to by rozwiązywało problem marketplace'ów, można by kupować tam, gdzie jest wygodnie, ale od zweryfikowanego sprzedawcy. Zabezpieczenia opakowań są dopiero na 3. miejscu i to jest ciekawe, bo w historii Roberta brak plomby jest sygnałem alarmowym numer 1, a ankieta pokazuje, że kierowcy bardziej chcą systemowej weryfikacji niż kolejnej plomby. Bo zabezpieczenie można podrobić, a weryfikacja w systemie producenta jest trudniejsza do obejścia.
I teraz po tym wszystkim wracamy do sedna. Mamy ankiety, mamy twarde liczby, mamy setki głosów i widzimy, że problem w świadomości kierowców jest naprawdę duży. Prawie połowa się boi. Najczęściej obawa rośnie od internetu i od podejrzanych ofert. Największy lęk dotyczy marketplace'ów. Największy strach to uszkodzenie silnika. Najczęściej ludzie chronią się wyborem pewnego źródła i najbardziej chcieliby weryfikacji QR-kodem. A teraz mamy przypadek Roberta, który jest wręcz podręcznikowy. Olej bez plomby, olej z plombą, ten sam producent, teoretycznie ten sam produkt i decyzja kierowcy, który mówi nie wlewam, dopóki nie będę pewien. I to jest moment, w którym przychodzi czas na weryfikację, próbki trafiają na testy. Wyciągam obie próbki, przygotowuję stanowisko i zaczynamy od rzeczy najprostszych, które każdy z Was rozumie i które są intuicyjnym pierwszym krokiem. Najpierw porównanie organoleptyczne, odpowiednie oświetlenie, to samo tło, te same strzykawki. Patrzymy, czy są różnice w barwie, przejrzystości, zachowaniu próbki w świetle. To nie jest dowód laboratoryjny, ale czasem potrafi wychwycić oczywiste odchyłki. Próbujemy w różnych konfiguracjach, z różnej perspektywy. Nie wiem jak wy, z mojej perspektywy dwie identyczne próbki. W drugiej kolejności robimy prosty test bibułowy na odpowiednim podłożu. Chodzi o to, żeby zobaczyć jak próbka się rozlewa, jak tworzy strefy, czy zachowuje się podobnie. To znowu nie jest wyrok, ale jest dobrym testem porównawczym. Jeśli dwa oleje zachowują się skrajnie inaczej, to już mamy sygnał, że coś jest nie tak. Test bibułowy zachowuje się bardzo porównywalnie. Następnie przechodzimy do lepkości. Tu już wchodzimy w liczby, sprawdzamy, czy jedna próbka nie odbiega parametrami od drugiej w sposób, którego nie da się wytłumaczyć tolerancją czy temperaturą. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar próbki opisanej jako olej z plombą, w drugiej kolejności próbka oleju bez plomby, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 84,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 14,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Płynnie przechodzimy do drugiej próbki. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 82,2 w 40 stopniach oraz 14,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 177. Liczymy zgodność między tymi pomiarami. Różnice są na poziomie 2% w 40 stopniach oraz 1% w 100 stopniach Celsjusza, bez żadnych zastrzeżeń. Na tym etapie również wniosek jest jednoznaczny. To są próbki takiego samego oleju.
Jeszcze możemy przy okazji zerknąć do deklaracji producenta: 85 w 40 stopniach, 13,9 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 168. W niższej temperaturze próbka opisana jako z plombą jest bliższa do tego, co deklaruje producent. W 100 stopniach Celsjusza próbka opisana jako bez plomby. Wskaźnik lepkości ponownie próbka z plombą bliżej deklaracji. I wreszcie punkt programu, który w takich sprawach jest kluczowy: FTIR, czyli podczerwień. Widmo w podczerwieni jest jak odcisk palca formulacji. Jeśli dwa oleje są inne, to bardzo często widać to w widmach, w charakterystycznych pasmach, w ich intensywności, w kształcie. Jeśli widma się nakładają, to mówimy o bardzo wysokim podobieństwie. I teraz najważniejsze, zanim pokażę wyniki, mówię jasno, ta sytuacja z plombą jest bardzo mocnym sygnałem ostrzegawczym dla kupującego. To jest normalne, że kierowca nie chce ryzykować i Robert w swojej decyzji zachował się racjonalnie. Wstrzymał się, kupił drugi olej, szukał pewności. Ale nauka ma tę przewagę nad intuicją, że pozwala rozdzielić dwie rzeczy: podejrzenie od faktu. W tym przypadku wyniki są jednoznaczne, próbki są takie same, organoleptycznie nie ma sensownych różnic, lepkość nie pokazuje rozjazdu, a FTIR widma pokrywają się, czyli chemicznie w praktyce mówimy o tym samym produkcie. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że w tej konkretnej historii brak plomby nie był dowodem na podróbkę. Był dowodem do ostrożności i tę ostrożność rozumiem, ale badania pokazują, że akurat tutaj strach nie znalazł potwierdzenia w materiale. I teraz wracam do ankiet, bo tu pojawia się kluczowa puenta całego odcinka. Ankiety pokazują ogromne obawy, a laboratoryjna weryfikacja bardzo często pokazuje, że podejrzenie nie oznacza fałszerstwa. I to jest sedno. Wielu kierowców boi się realnie, ale twardych, potwierdzonych przypadków jest mało. Warto zaznaczyć dość mocno, że prowadzę ten kanał i badam oleje od kilku lat i paradoks polega na tym, że kiedy naprawdę chcę zbudować bazę olejów podrobionych, to okazuje się, że nie jest łatwo na nie trafić. Słyszy się o podróbkach często, historie krążą, ale gdy przychodzi moment, poproszę konkretny przykład, konkretną butelkę, konkretną próbkę, robi się trudno. I tu mam do Was prośbę: jeśli ktoś trafi na olej, który naprawdę budzi jego wątpliwości, nie na zasadzie ktoś napisał w komentarzu, tylko realnie, podejrzane źródło, podejrzana partia, różnice w opakowaniu, brak zabezpieczeń, cokolwiek konkretnego, to zapraszam do podesłania do badań. Chcę zbudować realną, merytoryczną bazę nieoryginalnych olejów, opartą na wynikach, a nie na opowieściach. Skoro według internetu podróbki są wszędzie, to teoretycznie nie powinno być trudno kupić jedną dla nauki. Praktyka natomiast pokazuje coś zupełnie innego. Na koniec zostawiam Was z pytaniem, które jest otwarte i które bardzo mnie interesuje. Jak wygląda strategia podrabiania olejów w dzisiejszych czasach według Waszej opinii, Waszej wiedzy? Czy to jest podmiana opakowania i wlany inny, ale przyzwoity olej? Czy to jest całkowicie losowa zawartość, która nie spełnia norm? Czy to jest oszczędzanie na dodatkach? Czy to jest mieszanka, która udaje produkt? Jeśli macie doświadczenia zweryfikowane, konkretne, podzielcie się nimi w komentarzach. Będę wdzięczny za fakty, bo o legendach słyszałem sporo. Te ankiety oraz seria odcinków na temat oryginalności olejów mają jedną wspólną ambicję: przejść od emocji i obaw do danych i weryfikacji. A przypadek Roberta pokazuje dokładnie to, co często wychodzi w praktyce. Podejrzenie może być rozsądne, ale dopiero badanie daje odpowiedź. Jeśli oglądasz R2D regularnie, a jeszcze nie subskrybujesz, dołącz teraz, bo prawie 4 na 5 widzów nadal nie ma klikniętej subskrypcji, a to naprawdę pomaga rozwijać ten projekt. A jeśli uważasz, że takie rzetelne laboratoryjne testy mają sens, możesz też wesprzeć kanał jako patron na Patronite albo przez wspieranie na YouTube. Dzięki temu możemy robić więcej takich odcinków i kolejnych rozstrzygnięć podejrzanych przypadków. Dzięki za uwagę, zostawcie sygnał w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.